Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dziś opowiem o herbacie Lungching, czyli smocza studnia. Lungching, Longying, smocza studnia, Dragon Well, różnie się mówi. Chodzi o konkretną, fajną herbatę chińską. Dlaczego fajną? Ponieważ jest to jedna z najlepszych chińskich herbat. Przez długie lata zajmowała właśnie szczytową pozycję na liście herbat chińskich, nazywana też królową chińskich herbat. Dlaczego jest taka wspaniała? Otóż jeśli uda się dostać oryginalną, co nie jest wcale takie proste, możemy cieszyć się przepięknym, bogatym bukietem aromatów i wspaniałymi własnościami zdrowotnymi. Ale o samej herbatce, w skrócie o historii. Skąd się wziął Lungching, dlaczego się tak nazywa? Otóż sama ta herbata uprawiana jest niedaleko miasta Hongzhou w prowincji Zhejiang. No, jest to w Chinach oczywiście, ale bardzo nietypowe miejsce. Chodzi tutaj o jeziorko Xihu, czyli jezioro zachodnie po prostu. Jezioro to jest otoczone górami. No i właśnie tam powstał taki bardzo charakterystyczny mikroklimat, ponieważ góry te stanowią naturalną barierę, gdzie chmury się gromadzą. Jest tam dość mgliście, wilgotno, bardzo ciepło i herbata ma tam idealne warunki do rozwijania się. Kiedy ją pierwszy raz doceniono, ona jest znana już od 1700 lat ponad, a stała się popularna dzięki cesarzowi Qianlong, który pochodził z dynastii Qing. Jeśli dobrze pamiętałem, Qing? Jakoś tak. W każdym razie cesarz Qianlong wizytował te miejsce jako nowy cesarz, świeżo po objęciu stanowiska. Wizytował to miejsce, ponieważ postanowił zbliżyć się ze swym ludem. No i tutaj są dwie wersje, skąd się to wzięło. Jedna jest taka, że został poczęstowany herbatą u stóp świątyni i tak mu bardzo zasmakowała, że uczynił ją herbatą cesarską. Druga jest taka, że u stóp tej świątyni rośnie 18 krzewów, 18 krzaków herbacianych i cesarz, będąc tam, zauważył, jak piękne młode dziewczęta zbierają herbatę z tych krzaków. Był zachwycony tym widokiem, śpiewały ptaszki, była piękna wiosna. No i cesarz nie mógł się powstrzymać, przyłączył się do zbiorów. Krótko mówiąc, zobaczył fajne dziewczyny, jak zbierają herbatę, więc poszedł do nich i zaczął razem z nimi zrywać listki. No tak, no listki zbierał, rozmawiał z dziewczętami i pojawił się sługa, doniósł, że królowa, matka cesarzowa jego zachorowała ciężko i natychmiast ma wracać do zakazanego miasta, aby być przy niej. Więc, jakoś był kochającym synem, porzucił wszystko, porzucił piękne dziewczyny, porzucił zbieraną herbatę i w te pędy udał się do stolicy, do zakazanego miasta, gdzie się okazało, cesarzową bolał brzuch i miała zaczerwienione oczy. Także choroba była naprawdę poważna. No ale na widok swojego syna bardzo się ucieszyła i zapytała od razu, cóż jej przyniósł, że tak pięknie pachnie. Wokół księcia, cesarza właściwie, unosiła się piękna woń herbaty. On nie wiedział, o co chodzi, bo zupełnie zapomniał, że ma przy sobie herbatę, którą zbierał. No, widać, że tak był pochłonięty tymi zbiorami. Miał w kieszeni. No i dopiero po dłuższej chwili przypomniał sobie, wyciągnął tę herbatę. Okazało się, że jest zgnieciona na płasko, no bo tak w podróży niedobrze się zachowała. Ona tak pięknie pachniała właśnie. Cesarzowa poprosiła, żeby mogła skosztować. Przygotowano więc napar i cesarzowa wypiła i od razu poczuła się lepiej. Wszelkie dolegliwości, boleści i zaczerwienione oczy, jak ręką odjął, minęły. Cesarz, taki ucieszony, że taka lecznicza, wspaniała, pyszna, cudowna herbata, postanowił owe 18 krzaków uczynić krzakami cesarskimi. Stąd pierwszy wiosenny zbiór właśnie z tych 18 krzewów u stóp świątyni trafiał na dwór cesarski, gdzie był bardzo ceniony. I ciekawostka jest taka, że te krzaki rosną do dziś i do dziś zbiera się z nich herbatę. 18 krzaków cesarskich, herbata Lungching przygotowana właśnie z tych krzewów osiąga wartość no, w gramach. Za gram takiej herbaty musimy zapłacić więcej niż za gram złota. Jest to naprawdę bardzo droga i bardzo ceniona herbata.
Skąd ta nazwa Lungching? No, oznacza to po polsku smocze źródło bądź smocza studnia, zależy jak to tłumaczy. No, tu znów kilka różnych pomysłów, skąd się to wzięło. Otóż znajduje się tam studnia, z której podobno pił smok kiedyś. Stąd jakby zostało to nazwane smoczą studnią. Druga historia taka, że parzona herbata porusza się w czajniczku, co przypomina taniec chińskich smoków. Stąd smocza herbata, a że smocza herbata to ulong, więc smocza studnia, żeby się nie myliło. A najbardziej prawdopodobna historia jednak dotyczy wody z danej studni. Otóż hodowali sobie 18 krzaczków, mieli studnię, więc parzyli wodą z tej studni. No nic szczególnego, okazało się, że studnia ta ma takie dość nietypowe właściwości, ponieważ woda w tej studni miała dość dużą gęstość i gdy dostawała się do środka woda deszczowa po opadach, woda z deszczu mieszała się z wodą ze studni, tworząc małe wiry, co przypominało również poruszanie się smoków w tej studni. Stąd stwierdzono, że tam żyją smoki, bo jakieś dziwne figury pojawiają się na powierzchni wody. A to po prostu było mieszanie się wody o różnej gęstości. No, prawdopodobnie tak się to całe zaczęło. Herbata tak się nazywa, smocza studnia. Co do jej wyglądu, jest dość specyficzna, ponieważ nadal producenci starają się, aby przypominała zgniecione listki w kieszeni cesarza. Także jest płaska, jest zwijana prawie jak japońskie, wzdłuż listków, zwijana i spłaszczana. Jest to herbata, która jest przygotowywana na modłę chińską, czyli na sucho, podprażana i stąd charakterystyczny kolor, co jest bardzo typowe dla Lungchinga, ponieważ Lungching nie jest do końca zielony. On powinien mieć takie lekkie, jaśniejsze, gdzieniegdzie żółtawe odcienie. To jest właśnie charakterystyczne i za to się ją też ceni i po tym się ją rozpoznaje. Rozpoznaje się też podróbki, ponieważ wielu producentów, aby naśladować to, podpraża ją nieco dłużej, ale wtedy zmienia się smak. Ona rzeczywiście zaczyna przypominać trochę Lungchinga optycznie, ale w smaku nie za bardzo. Także charakterystyczny Lungching powinien być lekko żółtawy i spłaszczony, jakby rzeczywiście ktoś to dopiero co wyciągnął z kieszeni po długiej podróży. Bardzo zdrowa herbata, o tym jeszcze nie mówiłem. Herbata, która, no to już nawet nie jest legenda, bo oczywiście działa na oczy, to się wzięło od cesarzowej, ale herbata ta zawiera bardzo dużo katechin, czego dowiedli naukowcy, badali. Jest to najbogatsza w katechiny herbata, jaka w ogóle jest. Także niezwykle dużo przeciwutleniaczy, bardzo zdrowa, działa przeciwnowotworowo, działa odmładzająco, bardzo dużo witaminy C, no i charakterystyczny, przebogaty bukiet. Lungchinga parzymy tak jak to typowe chińskie herbatki, woda w temperaturze 70-80 stopni Celsjusza, 2-3 minutki, w zależności jaką ją lubimy, mocniejszą, słabszą, bardziej goryczkowatą czy mniej. Używamy do tego przeźroczystego szklanego czajniczka. Może uda nam się zaobserwować ów taniec chińskich smoków, czyli właśnie poruszanie się charakterystyczne listków. Zalewamy wodą. Tutaj podobno się właśnie herbata zielona powinna dobrze parzyć w szkle. Także bądźmy zgodni z tą zasadą. Herbatka już nam się zaparzyła, zlewamy. Naprawdę wyśmienite. Nikt nie może nazwać się miłośnikiem herbaty, jeśli nie skosztuje Lungchinga, królowej chińskich herbat. Serdecznie polecam i zapraszam. Niesamowite. Naprawdę. To tyle, co o Lungchingu. Mam nadzieję, że zachęcę Was do skosztowania. No, herbata, jeśli się uda naprawdę dostać tej najlepszej jakości, to troszeczkę będzie kosztowała, ale jest warta każdych pieniędzy. Także zapraszam serdecznie, zapraszam na naszą stronę, zapraszam do lajkowania, komentowania. Czekam na Wasze opinie, pomysły i sugestie.
Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.